Cześć, dzisiaj chciałem nagrać tylko taki króciutki filmik z podziękowaniami i chciałem Wam pokazać, co ostatnio trafiło tutaj do mnie w warsztacie i czym będziemy się w jakiejś tam najbliższej przyszłości zajmować. Tutaj mam jeszcze jedną paczkę, która nie stoi na stole. Tę paczkę dostałem wczoraj od Arka. Już teraz bardzo za nią dziękuję. W paczce znajduje się polski projektor slajdów Krokus z zakładów Biofis w Poznaniu. Nie będę go dzisiaj rozpakowywał, bo chciałbym o tym zrobić oddzielny filmik. Nie chcę już mieszać tego z tematyką narzędzi. W każdym razie bardzo już za tę paczkę dziękuję. I podczas świąt wielkanocnych postaram się nagrać też przynajmniej króciutki odcinek, czy jakiś filmik o rozpakowaniu tej paczki. No a samym rzutnikiem oczywiście też się później zajmiemy. A na stole mam dzisiaj narzędzia pochodzące chyba głównie z byłej NRD, z Niemiec Wschodnich, które dostałem do prezentacji tutaj na kanale od Sławka i za nie też bardzo chciałem podziękować. Sławek odwiedził mnie dokładnie tydzień temu w piątek tutaj u mnie w warsztacie, przekazał mi te różne rzeczy. Oczywiście każdym z tych zabytków techniki zajmę się w oddzielnych odcinkach. Bardzo ciekawe historie wiążą się z tymi urządzeniami. Niektóre robią naprawdę wrażenie, tak jak te wielkie pilarki czy piły tarczowe z fabryki w Neustadt w Saksonii. Zaraz Wam o nich więcej powiem. O niektórych z tych urządzeń obiecałem dowiedzieć się czegoś więcej, na przykład o tej fantastycznej, ciężkiej, trójfazowej szlifierce. I może w tym króciutkim odcinku tylko powiem Wam właśnie, czego się o tych rzeczach dowiedziałem, a już dokładnie będziemy się nimi zajmować każdym z tych urządzeń w oddzielnych filmach. Przede wszystkim obiecałem, że ustalę, gdzie wyprodukowana była ta fantastyczna, wielka, ciężka szlifierka. To jest szlifierka napędzana silnikiem trójfazowym i tutaj jest nawet tabliczka znamionowa, no ale niestety kompletnie zatarta. Bardzo trudno byłoby cokolwiek z niej odczytać, ale mimo wszystko udało mi się dosyć szybko ustalić, że była to szlifierka produkowana w zakładach Galvanotechniki w Lipsku, po niemiecku to jest VEB, Galvanotechnik Leipzig. VEB to skrót od Volkseigener Betrieb, czyli coś w rodzaju zakładu ludowego, zakładu państwowego. To była jeszcze bardzo stara firma, która powstała pod koniec XIX wieku, w latach 80. XIX wieku i zajmowała się właśnie galwanotechniką, a nawet chyba do końca II wojny światowej była największym tego typu zakładem produkującym urządzenia do galwanotechniki w Niemczech, ale powstawały tam właśnie także różnego rodzaju szlifierki, między innymi ten, to jest chyba model DHS 125, tak jak sobie popatrzyłem na zdjęcia różnych, nie wiem, portali aukcyjnych w Niemczech, gdzie podobne szlifierki były oferowane z zachowanymi tabliczkami znamionowymi. Od 1950 roku, po upaństwowieniu tej fabryki już po II wojnie, nazywała się ona VEB Galvanotechnik Leipzig. Z którego dokładnie roku pochodzi ta szlifierka? Nie wiem, popatrzę, bo prawdę mówiąc zapomniałem na tabliczki znamionowe tych internetowych szlifierek. Może gdzieś tam jakaś data będzie podana. Ona ma tutaj tak dosyć dziwnie te przewody poprowadzone, a może nawet nie dziwnie, tylko chyba brakuje tutaj jeszcze takiej pokryweczki, którą widać tutaj otwory po śrubach, którą te przewody były zakryte. No spróbujemy sprawdzić, w jakim stanie jest tutaj silnik, w jakim stanie są połączenia. Zobaczymy, może uda się nam tę szlifierkę uruchomić. Tutaj brakuje też jeszcze takiej osłonki na tę tarczę, na tę szczotkę, bo na zdjęciach widziałem, że jeszcze były tu takie osłonki. Pierwszy raz jak zobaczyłem tę szlifierkę, to na początku myślałem, że jest to coś takiego, co widziałem. Tutaj wyświetlę Wam zdjęcie na takiej wystawie fotografii w Muzeum Miasta Gdyni. Tam były zdjęcia z lat 50., 60., 70., właśnie między innymi jakiś robotnik stoczniowy czy portowy ze szlifierką. Bardzo podobną do tej, ale jednak inną. To raczej nie jest model, chyba nie jest model z tych samych zakładów. Także tutaj przynajmniej udało mi się ustalić producenta, VEB Galvanotechnik w Lipsku, a czy ta szlifierka jest sprawna, no to zobaczymy już w odcinku o niej. Tutaj mam też od Sławka takie wielofunkcyjne urządzenie, no nie wiem, do prac modelarskich, warsztatowych. Nie jest to wyposażone w silniczek, jest tutaj pasek, który należało połączyć z kołem pasowym na jakimś silniczku elektrycznym. Nawet może coś takiego właśnie zrobię z jednym z moich silników na jakiejś wspólnej drewnianej podstawce. Postaram się to zamontować. Jest tutaj taka mała piła, jest szlifierka, jest taki
uchwyt wiertarski. Także no, do różnych prac może być całkiem fajna rzecz. Prawdę mówiąc, nawet nie wiem, jakiej to jest produkcji. Tutaj coś jest odciśnięte od środka, jakieś symbole, ale muszę sprawdzić, co to dokładnie jest. Raczej chyba nie jest to urządzenie bardzo zabytkowe, ale w każdym razie fajne i przydatne. A jeżeli chodzi o te wschodnio-niemieckie urządzenia, to mam tutaj taką bardzo fajną elektryczną wkrętarkę wyprodukowaną w państwowych zakładach narzędzi elektrycznych w Dreźnie, VEB Elektrowerkzeuge Dresden, chyba w 1978 roku, sądząc tutaj po tym numerze. To jest typ SRBS 6. Do dzisiaj na niemieckich ogłoszeniach można dosyć sporo tych urządzeń znaleźć. Nie czytałem jeszcze więcej o historii tej fabryki narzędzi elektrycznych w Dreźnie, czy istniała ona też przed wojną, czy były to jakieś upaństwowione starsze zakłady. Wydaje mi się, że one należały do tego samego kombinatu, do którego należała też fabryka urządzeń elektrycznych czy narzędzi elektrycznych w Zebnic. Oglądaliśmy tutaj na pewno już na kanale co najmniej jedną wiertarkę produkowaną w fabryce w Zebnic. Nawet gdzieś chyba w jakimś katalogu taką wkrętarkę z Drezna widziałem. To jest urządzenie napędzane silniczkiem jednofazowym. Moglibyśmy teoretycznie nawet zobaczyć, czy ta wkrętarka działa. Ja na chwileczkę sobie postawię tutaj miernik. Nie mamy połączenia. O, teraz mamy. Wygląda na to, że wyłącznik jest sprawny. Tutaj wygląda na to, że jakiegoś przebicia na obudowę nie mamy. Możemy spróbować tę wkrętarkę na chwilkę podłączyć. Teraz jest wyłączona, tak? Włączę zasilanie i włączmy na chwilę. No, wygląda na to, że urządzenie jest sprawne. Spróbujemy tę wkrętarkę w odcinku o niej zdemontować. Zobaczymy, w jakim stanie są tutaj łożyska, w jakim stanie jest ten silnik, ale przynajmniej wiemy już, że urządzenie jest działające. No i to są fantastyczne dwa narzędzia, za które też Sławkowi bardzo dziękuję. Ręczne piły czy pilarki tarczowe, które naprawdę robią wrażenie i przyznaję, że obydwie są naprawdę ciężkie. Co ciekawe, obydwa te urządzenia pochodzą z tej samej fabryki, ale z różnych lat. Ja sobie tutaj spisałem króciutko najważniejsze informacje. Ta fabryka powstała w 1918 roku w Berlinie. Założył ją Friedrich w zdrobnieniu Fritz Gross jako Gross Motorenwerke, czyli zakłady silników elektrycznych Grossa. Podczas II wojny w 1940 roku w wyniku bombardowań Berlina część tej fabryki przeniesiono do miejscowości Neustadt w Saksonii. Bardzo często z Berlina te różne zakłady produkcyjne uciekały podczas II wojny światowej, podczas bombardowań większych niemieckich miast. No a w 1945 roku fabryka znalazła się na terenie Niemiec Wschodnich. Początkowo produkowano tam bardzo proste narzędzia, jakieś imadła, zapalniczki, wrzeciona, no ale szybko rozpoczęto też ponownie produkcję silników elektrycznych. Początkowo należała jeszcze przynajmniej w jakiejś ograniczonej mierze do dawnych właścicieli. Od 1948 roku produkowano tam pierwszą piłę ręczną tarczową. Nie jestem pewien, z którego roku pochodzi ta piła, ale może to być właśnie jeden z, no nie pierwszy, ale jeden z pierwszych modeli. To mogą być już lata 50. Właśnie od 1950 roku tę firmę, taką troszkę już znajdującą się na krawędzi bankructwa, wykupił pasierb założyciela Herbert Kreutzaler, ale ona dalej działała jako Fritz Gross pod tą tradycyjną marką. Produkowano tam też frezarki, heble, szlifierki, piły łańcuchowe z silnikami elektrycznymi. Bardzo fajne rzeczy. Znalazłem w internecie cały katalog tych wyrobów Fritz Gross. A no, na początku lat 70. firma została definitywnie upaństwowiona, odebrana właścicielom i to był też koniec marki Fritz Gross. Powstał w miejsce tej firmy
państwowy zakład VEB Spezial Elektrowerkzeuge, czyli specjalne narzędzia elektryczne właśnie w miejscowości Neustadt. I z tej fabryki VEB Spezial Elektrowerkzeuge, w skrócie SEW, w Neustadt pochodzi już ta nieco nowsza, czy znacznie nowsza ręczna piła tarczowa. Myślę, że właśnie gdzieś mniej więcej z lat 70. gdzieś tutaj, o tutaj jest tabliczka znamionowa, ale chyba z 72 roku nawet, jeżeli się nie mylę, jeżeli ten numer 72 na końcu numeru seryjnego oznaczałby datę produkcji, to byłoby to nawet fajne, bo były to właśnie produkt powstały krótko po upaństwowieniu tej fabryki Fritza Grossa. Tutaj widać już napis VEB SEW Neustadt in Sachsen, czyli Neustadt w Saksonii. Dwa bardzo fajne urządzenia. Pokażę Wam dla porównania taką malutką, ręczną, współczesną, marketową, dzisiejszą pilarkę tarczową. O, to jest taki dla porównania model, który można kupić gdzieś tam w marketach budowlanych. No, leciutki, bez problemu jestem w stanie ją tutaj jedną ręką utrzymać. O, tej pilarki, no podnieść, ale to może bym podniósł, ale już tak pracować nią jedną ręką z całą pewnością nie dałbym rady. Trzeba tym urządzeniem pracować oburęcznie i to nawet wymaga ono niezłej krzepy. Także bardzo fajne urządzenia. Obydwie te piły napędzane są silnikami trójfazowymi, w obydwu są obcięte przewody, ale postaramy się oczywiście zobaczyć, czy uda się je uruchomić. Może nawet spróbujemy je uruchomić po podłączeniu do sieci jednofazowej. Zobaczymy. Powinno nam się to też ewentualnie na próbę udać. No a przede wszystkim trzeba je będzie fajnie wyczyścić. Tutaj jest ta tarcza i mocowanie tej tarczy mocno zardzewiałe. Tak sobie teraz myślę, że fajnie by te piły wyglądały właśnie może na jakiejś wystawie narzędzi w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, gdzie już sporo wystaw, czy odkurzaczy, czy suszarek, czy grzejników z tymi moimi eksponatami też było organizowanych, bo to muzeum mieści się w dawnym tartaku Rafaelsonów i takie narzędzia do pracy z drewnem bardzo by tam, myślę, pasowały. Tak sobie patrzę jeszcze na tabliczkę znamionową na tej pile, ale daty chyba nie jestem w stanie tutaj wyczytać. Fritz Gross, Neustadt in Sachsen, tutaj jest numer silnika, typ H270AL chyba. Napięcie 220-380 V, prąd 3,2 albo 1,8 A, moc 0,74 kW, 2150 obrotów na minutę. Nie, ale daty tutaj chyba nie widzę. Popatrzę jeszcze na katalogi tych urządzeń Fritz Gross, może podobną piłę w nich znajdziemy. No i co? I to jest chyba tak naprawdę wszystko, co dzisiaj w tym króciutkim filmiku chciałem Wam pokazać, jeżeli chodzi o takie w cudzysłowie nowości tutaj u mnie w warsztacie, które niedawno dostałem, za które jeszcze raz bardzo dziękuję Sławkowi. Będziemy się tymi narzędziami zajmować w oddzielnych odcinkach. Jeżeli chodzi o enerdowskie wschodnio-niemieckie urządzenia, no to pokazywałem już taki króciutki filmik o tym wschodnio-niemieckim tosterze, a no dzisiaj pewnie nie, ale już jakoś w święta wrzucę na kanał dłuższy odcinek właśnie o demontażu, czyszczeniu i ponownym montażu tego tostera LM z fabryki w Zwintrze na koło Halle. Bardzo dużo ciekawych urządzeń jednak w tych wschodnio-niemieckich fabrykach powstawało. A tak jak wspomniałem, tutaj mam jeszcze paczkę z polskim rzutnikiem slajdów Krokus, pewnie z lat 80., za który jeszcze raz bardzo dziękuję Arkowi, ale dzisiaj go jeszcze nie rozpakowuję, bo o tym rzutniku Krokus, akurat dobra nazwa, jeżeli chodzi o porę roku, wiosenna nazwa. O tym rzutniku Krokus porozmawiamy sobie najpierw w króciutkim odcinku o rozpakowaniu, no a potem oczywiście w dłuższym, poświęconym mu odcinku sprawdzimy, czy ten rzutnik będzie działał. Dzięki za ten wspólny, szybki rzut oka na te enerdowskie narzędzia. Wiemy już, że ta wkrętarka działa. Jak będzie z tymi dwiema piłami ręcznymi, jak będzie z tą szlifierką, zobaczymy w poświęconych im odcinkach. Cześć i do zobaczenia.